krok po kroku wszystkie nowe osoby. Jest to platforma edukacyjna. Ja też zaczynałem kompletnie od zera, nic nie wiedziałem, ale Kevin dał nam wtedy świetne wskazówki, rozłożył Ethereum na części pierwsze. Dzisiaj też nam pokaże nam wiele rzeczy odnośnie Ethereum, bo ja uważam, że to jest jedna z najlepszych kryptowalut, jaka jest zaraz po Bitcoinie, tak? Sam gdzieś tam zainwestowałem i trzymam sobie, dlatego no, każdy z nas może to zrobić. Może sobie kupić Ethereum za 10 zł, za 20, za 50, za 100 zł. Możesz inwestować tyle, na ile cię stać, tak? Ale to musisz wiedzieć, że jeżeli chcesz kupić sobie Ethereum, no to będziesz go trzymał jakiś czas. Jeżeli osiągnie jakąś cenę, no to ty wtedy sprzedaż, tak? Ja oczywiście jak na razie nigdzie się nie wybieram ze sprzedażą swoich inwestycji altcoinowych, bo to będzie przyszłość, tak? Pamiętajcie, to nie jest łatwe, żeby w to zainwestować, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. My tego tutaj uczymy krok po kroku, każde nowe osoby, buduje się niesamowity zespół, tak? Swipecoin się bardzo rozwija, bardzo, to jest niesamowita aplikacja, gdzie mamy no, niesamowitych edukatorów. Jest to w języku polskim, ja staram się to przełożyć na język. Jest to w języku angielskim, staram się to przełożyć na język polski, tak, na tych sesjach Go Live 4 razy w tygodniu, także no, jeżeli są osoby, które chcą się uczyć z nami, to zapraszamy, naprawdę, tematu jest co niemiara, nauki jest co niemiara, jest to pewien proces, który trzeba przejść, ale jak się tego nauczysz, no to będziesz mógł inwestować sobie w kryptowaluty. What's up, bro? Let's get this guy because he is patiently waiting. Give me a second, ask to unmute. Yeah. What's good, family? How's it going? Great, bro. Jak się macie, rodzino? Kevin jeszcze jest razem z nami, tak więc piszcie piątkę, put some 5 in the comments for you, Kevin, for your time, for your energy and for your knowledge. Let's go, family. Because last time, August, you've been saying $400, buy Ethereum, and look what happened. Yes. And well, I'm really happy to be in this call. It's crazy, right? Because I'm not in my house. I'm at my parents' house right now. And it's crazy because the last time we did the call, I was here with my leg broken and I was in rehab. And now I'm completely like back to normal and here in the same house, which is crazy, right? Tak więc no niesamowicie to jest. Ja jestem teraz w domu moich rodziców, tak, nie jestem u siebie. Ostatnim razem, jak mieliśmy właśnie pierwszy call dla Polaków razem ze mną, tak, byłem też w tym domu, tak, moich rodziców, ale miałem złamaną nogę, tak, miałem kontuzję mojej nogi, ale też wyzdrowiałem i niesamowite jest to, że jesteśmy w tym samym miejscu, z tego samego miejsca. Yes, and when we talk about Ethereum, family, we gotta know that Ethereum is like a really important cryptocurrency right now because of its application and everything that you can create on it. Tak więc musimy pamiętać o tym, że Ethereum jest bardzo interesującą kryptowalutą ze względu na to, na aplikacje, jakie możemy kreować dzięki Ethereum. So for me, I keep it really simple with Ethereum, and I'm not only going to be talking about how I look at Ethereum, and my man Roman, he's here. I'm really like proud of him. He's been doing amazing results, having really good trades and stuff and go live. And he actually told me something that for me is really key, which is the Ethereum Bitcoin chart. Okej, tak więc powiem wam pokrótce, w jaki sposób wygląda mój pogląd na Ethereum, tak, i z Romana jestem niesamowicie tutaj podekscytowany, tak, jakie rezultaty ma i w jaki sposób rozwija tą społeczność Swipecoin w Polsce, tak, ludzi grających kryptowaluty, tak, i ja bym powiedział przed tym webinarem, przed Zoomem, tak, żebym po prostu zwrócił waszą uwagę na wykres Ethereum do Bitcoina i uważam, że to jest bardzo ważne, co wam przedstawię. So, like, I'm a really like simple trader. I don't like to keep things difficult for me, right? So my mentor is Crypto Picasso, same mentor that Roman has, Greg has, and probably all of you guys have had. And all I do is follow his teachings. Tak więc no ja uwielbiam trzymać sprawy bardzo proste, tak? Moim mentorem jest Crypto Picasso, tak samo jak Grega, tak samo jak Romana, tak samo jak prawdopodobnie wielu z was. And guys, like Ethereum is about to go crazy savage. It is about to go to 2,000, 3,000, 5,000, and we're going to be looking at Ethereum in the next like couple of years, I hope, $10,000.
Więc no, muszę wam powiedzieć, że Ethereum będzie osiągało, no, zmierzało po szalone ceny, tak? Będzie szaleć, będzie to 2000, 3000, 5000, aż docelowo w przeciągu kilku lat osiągnie cenę $10,000. And I mean, when we look at the Ethereum chart, and when people ask me, Kevin, what's the best thing I can use to trade Ethereum? Like for me, for real, like the scalper is killing it, guys. It's even catching trades that I haven't even catched. Tak więc no, wiele osób pyta, Kevin, jakie jest najlepsze narzędzie, tak? Co mógłbyś sugerować, jakby podejść do tego Ethereum, żeby handlować to czynnie? On powiedział, no scalper jest dla mnie najlepszy, tak? On łapie ruchy, których nawet ja nie jestem w stanie wyłapać, tak? Czyli narzędzie, które oferujemy w platformie. I mean, I really like the culture you guys have around cryptocurrency in Poland and in Europe in general. And if you guys haven't really looked at the scalper as something that can really set you free, I really recommend you guys do it ASAP. Więc no, macie niesamowitą kulturę, społeczność ludzi, którzy właśnie handlują nasz pakiet, tak, Swipecoin, używają kryptowalut, tak, jeśli chodzi o naszą platformę, nie tylko w Polsce, ale też również w Europie i jeśli chcę wam sugerować coś, jeśli chcecie być wolnymi ludźmi finansowo, tak, to zalecam wam spojrzenie na to narzędzie, prawdopodobnie skupienie się też również na Ethereum. Yes, so I'm going to show you guys some stuff that I found. So I found this chart viewer. It's called CoinTrader Pro, right? So sometimes when we want to look at all the information that the chart have, like sometimes we don't find all the information in TradingView, right? So I'm gonna put an example. Tak więc to, co wam chcę teraz pokazać, tak, to właśnie jedną z tych stron, tak, którą tutaj wspomniał Kevin, także pewne informacje na TradingView, najpopularniejszej prawdopodobnie platformie, z której korzystacie, jak handlujecie, tak, nie są do końca widoczne, jeśli chcemy zobaczyć coś w przeszłość, tak, więc tutaj Kevin pokazał jedną ze stron, gdzie pewnie sugeruje się nią do obserwacji, do głębszych analiz, jeśli chodzi o sprawy związane z Ethereum. Right, so let's say you're looking at some altcoin or some cryptocurrency and somehow you want to go back in history, but history is not there in that chart, right? Tak więc no, zauważcie, że czasem możecie obserwować altcoiny i sugerować, że chcecie się bliżej temu przyjrzeć i zobaczyć wstecz, co się w tym działo, ale no, widzicie, no, czasem TradingView nie pokazuje tej historii. Jak możemy to rozwiązać? So what I found on CoinTrader Pro, I actually found this going through Twitter. You guys know that Twitter is crazy with cryptocurrency. I was going one day through Twitter and I found some guy tweeted about this chart viewer, right? So this chart viewer actually gives you the charts from CoinMarketCap. No więc zauważcie, no ja w pewnym momencie scrollowałem Twittera, ponieważ Twitter jest szalony odnośnie świata kryptowalut, tak więc tutaj natknąłem się właśnie na taką stronę i chart viewer to jest niesamowite narzędzie, gdzie daje no, bardzo szczegółowe informacje odnośnie danych kryptowalut, tak? So if you guys have ever gone into CoinMarketCap, right? So I would go, I don't know, here, right? And I would go like CoinMarketCap, right? And I mean, you guys know that CoinMarketCap has a little chart viewer, but you can really see things there, right? Yeah. Tak więc to, co sugeruje właśnie Kevin, to właśnie ta strona bierze wykresy analizy z CoinMarketCap, ale jak wejdziecie bezpośrednio na CoinMarketCap, no to macie taką naprawdę no, mały urywek tego wykresu, tak? Więc tutaj nie ma to szczegółowo pokazanego. Yeah. So this is fucking crazy. Wall Street bets, number 0. What the hell, man? But yeah, pretty much this is a freaking meme, right? But point is that if you want to look at charts at the CoinMarketCap charts, go into CoinTrader Pro and hit the CoinMarketCap and actually want to look at the Ethereum Bitcoin chart, okay? No więc jeśli chcecie rzeczywiście zobaczyć wykresy bardziej rozszerzone z CoinMarketCap, musicie użyć takiej strony właśnie cointrader.pro i zobaczcie, jak to rzeczywiście to tutaj wygląda, tak? Już tu będzie pewnie znacznie większe pole do widzenia. Okay, good. So, bro, if you think I'm going way too fast, just let me know so you can actually translate properly. Okay, Greg? Oh, it's fine. It's fine. No problem. I think they are not complaining. Awesome. They're still here. It's good. Awesome, bro. Awesome. Okay, so this is what I'm looking right now at. Okay, if you guys notice,
I'm going to go ahead and share my complete screen so you guys can see. Let me check on it. Okay, good. So if you guys notice, this is a complete emotional market cycle that it's only getting started. To, co mam przed oczami, jeśli chodzi o stosunek Ethereum do Bitcoina, tak, to mam nadzieję, że to widzicie, tak, i co chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, że to jest kompletny wykres emocjonalny, tak, jaki tutaj za chwilkę pewnie pokazuje tutaj graficznie, często gęsto Roman, często gęsto Picasso i Kevin tutaj też pokazał. Right. So this is a chart I always keep around. This is a like an image I'm constantly looking at. I'm constantly studying it, and I want you to study this as well. Tak, więc to jest obrazek, który niemalże zawsze mam przed oczami. Chcę wam to uświadomić, że ciągle to studiuję, ciągle się tego uczę i chcę to widzieć cały czas, ponieważ jest to kluczowe. Jest to kluczowe. So this is actually Ethereum Bitcoin, not Ethereum dollar, which is how much Bitcoin do you have to pay in order to get one Ethereum, right? Więc zobaczcie, to nie jest Ethereum do dolara, to jest Ethereum do Bitcoina, tak więc aktualnie ile Bitcoinów musiałbyś zapłacić, tak, wymienić, żeby otrzymać jedno Ethereum. So if you guys notice right now, for every Ethereum we want to get, you actually pay 0.04 Bitcoin, right? Więc zauważcie, za każde Ethereum, tak, jeśli chcielibyśmy dokonać zamiany z Bitcoina, musielibyśmy zapłacić około 0,04 Bitcoina. Exactly. So if you guys notice where we at right now in the emotional market cycle, it looks like we are just getting outside of the depression zone and starting to do this disbelief rally, right? Maybe it's getting started into hope, but optimism, belief, thrill, and euphoria is going to kick in next month. Tak więc no, chcę wam teraz uświadomić, gdzie aktualnie tutaj się znajdujemy na tym wykresie emocjonalnym. Ja uważam, że wychodzimy pomału z depresji i wchodzimy w stan niedowierzania, tak? I pomału możemy wchodzić w stan tak naprawdę nadziei, hope, tak? I zmierzać w tamtym kierunku, czyli tworzyć kolejny cykl. Right. So yeah, pretty much what I was looking at this chart is like if you put some Bitcoin on Ethereum right now, if you're holding Bitcoin right now, like I would definitely, if you're not holding Ethereum, I would definitely look to start dropping some Bitcoin on this Ethereum, right? Because pretty much all we'll be looking at is we're going to be seeing it all the way up here and all the way up here in the green lines, okay? Tak więc sugeruję wam, tak, jeśli macie Bitcoiny, tak, jeśli nie posiadacie jeszcze jakiegokolwiek Ethereum, tak, to chcę zauważyć, żebyście zauważyli, tak, potencjał, jaki ja tutaj widzę i w jakim kierunku będzie zmierzało Ethereum, tak, że możecie, jeśli nie holdujecie tego przez długi okres czasu, tak, to możecie, ja sugeruję wam, żebyście mieli kilka Ethereum w swoim portfolio, tak, a więc tutaj pokazuję potencjał, jaki rzeczywiście w tym drzemie. Dopiero jesteśmy na samym początku, że tak powiem. Okay, so pretty much, if you think of this, for every 0.04 that I drop in Bitcoin here, I'm going to have potentially 0.11, 0.14 in Bitcoin, guys. So that's more Bitcoin only for knowing about Ethereum. Tak więc zobaczcie, no świadomość tego, że znacie Ethereum, tak, to zamiast 0,04 za każdego Bitcoina opłaconego w takim stosunku, tak, możecie go mieć wkrótce za 0,11 Bitcoina albo 0, tam ten wyższy cel, tak, mnożąc aktualnie swojego Bitcoina. Tak? Right. So, like knowing this, I'm going to focus on the chart now. If you guys look at the extensions where I think this is going, right? If I draw an extension from the very bottom when Ethereum started, right, to the all-time high, and I'm looking at the linear chart, not the candle chart. Look at, this is just the Fibonacci, actually came back down to the 88%. But when you look at the extension, this is only the fifth tracing extensions. Look where this can take you, right? All the way here.
Tak więc zauważcie, no jeśli mnie pytacie, w jaki sposób wygląda mój pogląd na Ethereum, gdzie może zmierzać, tak, to zobaczcie, to nie jest wykres świecowy, to jest wykres liniowy, czyli czysta cena, tak, a więc od samego początku rozrysował, naniósł tak naprawdę narzędzie Fibonacci Kevin, tak, i zobaczcie, że odbiło się od poziomu 0,88 i zmierza, no już wyznacza nawet kolejny poziom, tak, w tamtym kierunku zmierza według niego Ethereum. So, like, every time I see an emotional market cycle, like when you draw the Fibonacci from the beginning to the end, it normally ends up being between the 78% and the 88%. And I want you guys to go all in buying, in holdings, when you guys see these two numbers, when you guys see the 78 and the 88%, okay? It was just lagging a bit for me. Can you just repeat for me, Kevin? Because it was like a bit lagging. I don't know. I'm not sure if it was. I'm sorry. Yeah, don't worry. So, like I said, yep. every time I see an emotional market cycle, I see it retrace, come back down to the 78 to the 88.6% of the Fibonacci. And all I want is you guys to go all in when you guys see this. When you guys see these numbers, you guys gotta understand that it's time to buy. Got it or not? Za każdym razem, gdy widzi Kevin, tak, yeah, I heard this. Za każdym razem, jak Kevin widzi wykres emocjonalny, tak, na tym wykresie obecnym Ethereum, tak, to jest może przekonany, tak, że będzie retracement, tak, czyli powrót ceny do pewnego poziomu właśnie FIBO, tak, i od tego momentu się odbije i chcecie, że tak powiem, być full in, tak, czyli chcecie rzeczywiście się na tym skupić, ponieważ cena rzeczywiście będzie zmierzała w kierunku wzrostowym, tak. So, like right now, there are plenty of cryptocurrencies. I'm going to refocus on Ethereum, but right now are plenty of altcoins that are actually going to be doing the same exact pattern, and you guys can notice, you guys can realize it and take advantage of it. Give me a second, because I'm not sure if it's my internet or if it's yours. It's mine. Napiszcie w komentarzu, czy wam zacina Kevina, czy jest wszystko ok u was? Okay. It's okay. They're saying it's good for them, but for me it's not so perfect. Okay, if you can repeat one more time, please, so we will see, and I will try. No worries, bro. No worries. Or if Roman can translate, maybe, I don't know, whatever. But yeah, point is. Roman, just give me a second. I'll ask Roman. Roman, jesteś z nami? Just give me a second. I will just find Roman. Can you hear me, bro? Is it still in the call? Is he still here? Of course, man, I am here. Of course, I am here. Okay, bro. Okay. He's got the Norwegian internet, okay. So you know, Cyprus one is crazy. Okay. Greg, translate if you have problem with internet. I can translate the same. Yeah, let's go, Roman. Okay, bro. So back to the game. So all I was saying is that this emotional market cycle that Ethereum Bitcoin chart is doing, like, you guys are going to be finding it in plenty of cryptocurrencies around it. And if you guys can spot it, you guys can see it, you guys can take advantage of it. Got it or not? Yeah. Okay, I understand. No. Także Kevin mówi, jeżeli widzicie, że taki cykl emocji się kończy, tak, widzicie już depresję, czy był taki moment na rynku, gdzie cena spadła, no to trzeba kupować. Jeżeli pojawi się w tych dwóch poziomach 0,78, 0,85 na, wiadomo, większym przedziale czasowym, to jest moment, gdzie warto kupować Ethereum do Bitcoina. Right. So right now I want to introduce you to Fibonacci extensions, right? Because if you guys really want to see where I see Ethereum, you guys need to understand Fibonacci extensions, okay? Teraz Kevin chce wam pokazać, jak on rozumie extension, czyli takie rozszerzenie naszego narzędzia, czyli zniesienia Fibonacciego, dokąd potencjalnie Bitcoin zmierza. Ethereum do Bitcoina może zmierzać. Right. So when you guys know about Fibonacci, normally all of us start using the Fib retracement, but there's another tool called the Fibonacci extension, trend-based Fib extension, this one, okay? Yeah.
Teraz pokażę Wam, Kevin, na przykładzie, no my używamy tego naszego zniesienia Fibonacciego. Tutaj Kevin pokaże nam na przykładzie zniesienia Fibonacciego z trendem i extension Fibo. Right. So how do you use it, right? I'm going to show you how to use it. So you guys grab the tool, trend-based Fib extension, and all you have to do is find an impulse. I'm actually going to do a drawing, an impulse, right? Just wait, what's going on? So you guys find an impulse, and then, okay, we're good. An impulse, and then a retracement, okay? That's all you need to do to have a Fibonacci tool. Tak, także jak używacie zniesienia Fibonacciego, to jedyne, co musicie odnaleźć na wykresie, to impuls i jego korektę. Zniesienie Fibonacciego pozwala nam to właśnie odnaleźć i zmierzyć, dokąd przykładowo może zejść korekta. Right, but instead of finding where the retracement is to enter, all you're using the extension to see where it is going, where you want it to go, right? Także zniesieniem Fibonacciego możemy zmierzyć korektę, ale możemy również później zmierzyć, jak daleko po tej korekcie rynek może powędrować. So in this example, I have an impulse retracement. I grab the Fib extension, right? Not the retracement. I grab the extension and I draw it from the beginning of the impulse to the end of the impulse, and then I do the retracement. Okay, you guys probably didn't notice, but again, you draw it from the beginning. What's going on here? From beginning to the end to the impulse. This is wrong. This is actually not working, but okay, explain, bro. Yeah, exactly. Także tym narzędziem, który właśnie Kevin pokazuje, możemy zmierzyć ten impuls, czyli mierzymy go od dołu do góry i później zniesienie Fibonacciego może nam pokazać głębokość korekty. I od tej głębokości korekty tym narzędziem, które teraz Kevin pokazuje, możemy zmierzyć też, będziemy mierzyć extension. Okay, yeah, I don't know why it's not working here, but I'm gonna show you guys in trading, okay? So Yeah. the point is this, you draw it from the beginning of the impulse, right? I draw it from here to, what is going on with this program, man? It's not working. I'm gonna go and trading, okay? Yeah. So you draw it from the beginning. As I said, you guys, all you guys gotta find to know where it's going, right? You draw it from the beginning to the end, like this. You go from the beginning to the end, and then you measure the retracement, okay? And this is going to tell you where it is going, okay? It is going all these levels, right? Także tak jak Kevin pokazał, mierzymy od dołu ten impuls tym narzędziem do góry tego impulsu, później mierzymy nim korektę i później wyznacza nam to extension. So like when you guys see how Picasso catches these 5,000 pips trades, 7,000 pip trades, in my case, like my biggest trade been like 1,700 pips, right? Less than 2,000. How do we do it? Fibonacci extensions. Dokładnie tak jak Kevin tutaj pokazuje i mówi tego, czego uczy właśnie Picasso na każdej sesji, to jest jego ulubione narzędzie, to jest właśnie zniesienie Fibonacciego, no i pokazuje jego targety, gdzie łapiemy po 3, 5, 7 tysięcy pipsów, to właśnie do tego używa narzędzia Fibo i rozszerzenia tego Fibo, które nazywa się extension. So I'm going to be looking at the same chart, Ethereum, Bitcoin on Binance, but now I'm going to jump back to TradingView and I'm going to put it on a daily, okay? Yeah, okay. To teraz nam Kevin pokaże tą samą parę właśnie Ethereum do Bitcoina na platformie TradingView na wykresie jednodniowym. Right. So I actually had an extension here and I'll show you how I delete everything from here. But yeah, look at this. This is where I think Ethereum is going, right? How did I find out all of this? Fibonacci extensions, okay? So if you guys notice, like when I was here in this zone, right? I'm going to do a drawing and show them, bro. When we were here, when we had this impulse and this retracement, so you guys can measure it with Fib retracement, right? You guys can use the normal Fib retracement and find out, oh, wow, it's a 61%, amazing. And you probably catch these levels as well.
but how would you catch these new levels, right? That's where the extension comes in. Dokładnie. To był ten moment, gdzie Kevin szukał wejścia właśnie w tą parę walutową i tak jak tutaj Wam narysował, tak? Szukał impulsu i korekty. Możemy to właśnie mierzyć tym naszym narzędziem FIBO. To był idealny poziom, jeżeli ktoś chciał kupować, to jak najbardziej był to poziom do inwestowania, tak? To jest wykres jednodniowy. So if we already understand the retracements, look, I only grab the extension from the same level the same movement I was measuring, from beginning to the end, and then I measure the retracement. But now find that these are my actual take profits. Look how from here, it went all the way up, hit the 161.8, and then retraced back again. No dokładnie, zobaczcie, jeszcze raz Kevin pokazuje, jak fajnie można było złapać ten ruch, mierzy od dołu ten impuls do góry, pokazuje nam na tym naszym zniesieniu Fibonacciego prawdopodobny poziom korekty. Jeżeli ktoś zainwestował w tym momencie, zobaczcie, jakie są poziomy extension. Bro, ask them if they are understanding or if they have any questions, right? Because I really want them to understand. Yeah. Pyta Kevin, czy wszystko rozumiecie, co tutaj tłumaczymy. Jeżeli tak, to śmiało też możecie zadawać pytania. Wpiszcie tam w czat. So if you guys have any questions, don't bro, just let me know. No you problem. can interrupt me and ask me, okay? Yeah. So guys, look, this is what Crypto Picasso talks about this 161.8. It was actually a pose on Picasso's brain. Look what happens here. These levels, guys, turn into support. Look, fucking crazy. It was a freaking resistance, and now it became support because of the extensions. We didn't know this only with retracement, but extensions, right? Yeah, exactly. No tutaj Kevin tłumaczy, tak jak nas Picasso uczy też na sesji i to, o czym często właśnie mówi o poziomie 1.61 zniesienia Fibonacciego, czyli tego naszego extension. Osiągnęliśmy, to jest extension, przebiliśmy go, przetestowaliśmy go i teraz świetne miejsce było do wejścia w sygnał na dalsze wzrosty. So we actually found this from this impulse retracement, right? So if this turn into support, all this means is going to go hit all of these other targets. So it's coming right now to here, then gonna come to here, and after that it's gonna come to here, right? Crazy. Yeah, it's crazy, man. Tak jak Kevin mówi, to co tutaj mierzymy tym impulsem, co mierzyliśmy ten impuls i tą korektę, zniesienie Fibonacciego określa nam te poziomy, które mamy zaznaczone, tak? Czyli to jest dopiero złapanie pierwszego poziomu, przed nami jeszcze daleka droga do góry. So we already know we have a potential upside of another 50% up in value for Ethereum. So we can see Ethereum like very, very likely to be over 2,000 in next weeks or months because of the extension, right? No Kevin tłumaczy, że jeżeli wszystko się spełni, tak jak tutaj ma się wyrysować czart, to za tydzień do miesiąca czasu możemy zobaczyć Ethereum nawet i po 2000, tak? Tutaj możemy zobaczyć wzrost o 50%. Więc Right. Right. So guys, all we're doing here to find out where the hell is going, all we're doing right now is measuring impulses and retracement. So maybe you think, oh, Kevin, but I also find this impulse, right? And this retracement. Can I use the Fibonacci tool here as well? Answer is yes, every time. Także wszystko, co Kevin robi, to jedyne to odszukać impuls, wyczekać na korektę i wtedy inwestycja. I tak to działa na każdym rynku. Right. So if you guys notice, I do the exact same thing, but I started doing it from here to here. I'm not going to do it from here, right, to here, and then measure the retracement to find out another new one's extension, right? So my new target actually could be here. You guys see it? This could be the actual new target. And when we see this target flip into support, it's going to be doing it over and over and over again. Yep. Także widzicie, tutaj Kevin wyrysował kolejny impuls i kolejną korektę, więc jego target nagle się zmienił i to diametralnie, tak? Poziom 1,61 teraz jest dużo wyżej i Kevin przewiduje, że tak się spełni. Right. So
if you guys want the setup for the Fibonacci tool, these are the setup. You guys can screenshot it. The trend-based Fib extension. These are the setups to find out the take profit. Okay, these are take profits hunters. Like sniper. Sniper hunters, yeah, bro. Yeah, exactly. To tutaj Kevin pokazuje nam i też mamy nagrane sesje, jak ustawiać właśnie takie narzędzie jak Fibonacci, jak używać rozszerzenia Fibonacciego, czyli extension i jak go wykorzystywać. Także no, mamy do tego wszystkiego narzędzia, są do tego sesje też nagrane, także no, trzeba się uczyć. Yes. So guys, I really want you to master this. Really want you to understand this. This is not difficult at all, right? I'm not smart. You only need to practice. Dokładnie tak jak Kevin mówi, no, on też nie jest sprytny, tak, też się musiał tego nauczyć, ale jak się tego nauczysz, to będzie to dla ciebie mega proste, tak, tylko trzeba się tego nauczyć, no, trzeba się nauczyć, dokładnie Kevin. Yes, exactly man, we must learn a lot of. Right. But if So, it's not difficult. right, bro. So, like, if we start noticing this in any chart, I don't know, like, tell them to tell me some crypto, bro, some random crypto, and we'll notice the exact same pattern in any crypto. I don't know, random crypto you guys want to see. Yeah, exactly. Tezos. All right, Yeah. Tezos. I got Tezos now. Yeah. Actually, talking about Tezos, Yeah, let show me us. go back. I'm actually buying Tezos right now, so if you guys are into futures on Binance, you guys can enter this trade. This is a trade that we can take right now. Can you tell them that? Yeah. To teraz tutaj Kevin pokaże nam troszkę odnośnie jeszcze innych altcoinów, na przykład Tezosa i teraz ma tutaj odpalony gotowy setup, gdzie zaraz on będzie aktywny. I'm buying these right now. So Yeah. if you guys want to jump with me right now, this is a trade you guys can take right now. Yeah. Także Kevin mówi, jeżeli ktoś ma ochotę wskoczyć teraz w Tezosa, może sobie spokojnie wejść, ponieważ on teraz otwiera transakcję. So, I mean, I'm going to be actually opening a different one because I don't want to get rid of this. Good. So, it's on my pip talk. If they want to know about everything, it's on my pip talk. Yeah. Traen la sesión tuya, eso, brutal. All right. So, guys, know. Question is, when Tezos was, let's say, here in this zone, look, when we were in this zone here, how the hell were we going to know where it was going to be going, right? That's the question. Także pytanie jest, no, dokąd to może zmierzać i trzeba było obserwować tą strefę, którą Kevin tam zaznaczył czerwoną linią i był to ciekawy moment. Right, and so I'm going to put it maybe on the 1 hour chart so you guys can actually see a better trade. But look, every time I see a trend, guys, every time I see a trend, I go up with the extensions. Także Kevin mówi, że za każdym razem, kiedy on widzi trend, to zaczyna używać naszego narzędzia zniesienia Fibonacciego i extension. So if you guys start to see trends, just start using the extension, okay? So look at this. I have an impulse from here to here, and then I got a retracement all the way back here. So you guys can check where the retracement is. Maybe it is on the 78, 88. You guys already know what to do, right? 78. Nie, także tak jak widzicie, Kevin tutaj wyrysował trend, coś się zmieniło, mamy trend wzrostowy, był impuls i korekta, mogliśmy ją zmierzyć, no i to było miejsce, gdzie trzeba było otwierać transakcje według Kevina. But if I want to know, I mean, this actually hasn't extended. So Tezos hasn't extended yet. So these are my targets only for the retracement, right? But this is not the extension. Yeah. Także to nie jest jeszcze target, którego on oczekuje, to było tylko sprawdzenie, dokąd rynek pójdzie i czy wyrysuje nam przykładowo też wyższy szczyt niż poprzedni. Po to używamy też tego narzędzia. So if I have an impulse and a retracement, right? I want to find out where the retracement is, okay? Także jeżeli mam impuls i chcę go zmierzyć, to będę szukał korekty, dokąd ta korekta przykładowo może zejść. And every time I found a trend line, I want to enter between the 61% and the 88%, okay? Yeah. Zawsze Kevin chce wchodzić, jeżeli zobaczy taką korektę między poziomem 0,61 do poziomu 88%. So this is entry prices for dollar cost average, okay?
whether portfolio or margin trading. Także no to jest takie okno, gdzie będziemy mogli otwierać transakcje no, z jakimś normalnym marginem, żeby nie wywaliło nas poniżej tego wiadomo tutaj początku. The stop loss is normally going to be put in the invalidation point, so you to actually put it below these levels, okay? Yeah. Także stop lossa musimy ustawić poniżej tego poziomu. Okay. So where are my take profits? If I'm using the retracement, my take profits, I'm going to put it in green. My take profits, first take profit is going to be here, okay? Więc jeżeli mierzy taki impuls i taką korektę, no to jego pierwszy take profit, no to będzie około tam $5, kolejny około 6,20, czyli 0%, 27%. Right. It's like second take profit is going to be here. Third take profit is going to be here. But guess what? Sometimes you see the price go like boom, like way up than these levels, right? And you're like, oh, I missed this trade. Oh, damn, I missed all this move, right? Tak, dlatego często ludzie myślą, no i często też jest taka sytuacja, że po takiej korekcie potrafi iść bardzo duży impuls i ludzie myślą, o, przegapiłem tego trade'a i już nic się nie uda zarobić. So these are like normal take profits. When you start trading with Fibonacci and when you guys, like, if you guys really want to take advantage of Ethereum, this is all you guys, Ethereum, Bitcoin, or any cryptocurrency, this is what you guys need to understand. Dokładnie, także za każdym razem, jeżeli tradujecie, no to Picasso tak samo i Kevin i wszyscy my używamy właśnie narzędzia zgniesienia Fibonacciego i ono pozwala nam według tego zgniesienia się uczyć, tak? Określa nam poziomy wsparcia, oporu, pokazuje, gdzie możemy wejść potencjalnie w pozycję. Right. So, like, I hate it, guys. Like, I used to hate when I had a sniper entry and then price went all the way up, let's say 100 pips more than I expected, 500 pips more than I expected, right? Czasami też się denerwuję, że cena ucieka od tego momentu, gdzie ja bym to chciał złapać o 100, o $200. No, czasem tak jest. So this is where you grab the extension again. Extension and same level from here to here to here, right? And you guys can actually see where it is extending, right? That's why it's called the extension, because it is extending. So these are called extended take profit. Dlatego widzicie, tak, Kevin właśnie rozrysował, to pomaga nam zrozumieć, dokąd rynek zmierza i dokąd potencjalnie może pokazuje nam też nasze profity, naszego extension. Nazywa się to extended dokładnie, czyli popchnięcie ceny w górę i jakie mogą być to poziomy. All right. So if I'm looking at this take profits, why not only look at this one anyways, right? Yeah. No, dlatego no też, tak jak i Kevin pokazuje i Picasso mówi, no jest wiele poziomów, na które cena lubi reagować, ale to jest jeden z kluczowych, na przykład 1,61. So if I actually take out the retracement, I get rid of it. Look, if I take it out, the 61.8 of the extension is going to catch all of these ones. Także jak widzicie, z tego impulsu, jeżeli ustawimy sobie poziom extension i będziemy czekać na poziom 1,61, to z tego mniejszego wszystko nam złapiemy na profit. So these are my actual take profits. These are the extended take profit. This is where I really want to take the profit. This here. Yeah. To są właśnie poziomy, gdzie Kevin najczęściej zbiera swoje profity. So if you like, if you guys notice, this is not much for where you guys can go with extensions, right? Tak, także tłumaczy, że te małe ruchy, które tutaj pokazał, te 3 na dole, to jest jeszcze nic w porównaniu do tego, co może nam dać i pokazać właśnie extension i dokąd rynek może zmierzać. I tak się stanie. Okay, so with the extensions, guys, if I go back to Tesla right now, to where I was going to show you guys, if you guys notice, like
Teslas haven't extended. So it means like from here to here, it still needs to hit this 161.8. This is what I'm buying. Dokładnie, to teraz tutaj Kevin Wam pokazuje, dlaczego też chce wchodzić w transakcję. No, zmierzył sobie impuls, zmierzył korektę i ma pokazane, dokąd rynek potencjalnie może zmierzać, dlatego otwiera transakcję. So this is every time we see this, just go it over and over and over again. So we sometimes can see like Tesla is probably going to be going with the extensions. You guys notice when it finishes all these extensions, it's going to be doubling its price, going to be in $6. Także Kevin mówi, że za każdym razem na większości kryptowalut, jeżeli widzimy takie coś, możemy takie ruchy oczywiście wyłapywać i czekać na profity, które wyznaczy nam właśnie extension. So now that we understand about extensions, what the hell is happening with Ethereum, right? Yeah, Ethereum is crazy, man. So yeah, if we go back to the daily chart, weekly chart, you guys can see actually the big move, okay? You guys can see the big move. Okay? Jeżeli wejdziemy sobie na taki wykres dniowy lub tygodniowy, to zobaczycie, że Ethereum pokazuje naprawdę bardzo duży ruch. So everywhere you guys can see, you guys can use extensions, right? But if you guys notice, like it looks like Ethereum already took this emotional cycle. It already converted this previous like resistance into a support, or wants to do it, right? Mhm. Tak, także Kevin mówi, no skończył się pewien cykl, zaczyna się nowy, przebiliśmy stary poprzedni najwyższy szczyt, wykreowaliśmy nowe szczyty na Ethereum, więc what's next, man? So notice how I found that in the daily or the 12 chart or whatever, but when I go down to the 15, I mean, you guys can find this support resistance on the daily or weekly, but when you go down to the 15, and personally, I also like the 7-minute chart a lot. Look how this flipped into support. And if I can find extensions here, guess what happened? Także Kevin rozłożył nam to na 15-minutowy wykres. Mówi, że też lubi używać wykresu 7-minutowego, ale chce nam teraz pokazać, jak po przebiciu tego najwyższego szczytu, który wcześniej nam się wykreował, jak rynek się zachował, jak znalazł sobie wsparcie po przebiciu tej żółtej linii i od tego momentu mierzy właśnie extension. So this is where we're going. Ethereum is going to be pretty soon here in the 1800s, probably up to 2000. Także wkrótce Ethereum wykreuje nam falę do około 1800 do nawet prawie 2000. Yeah, so we're doing a normal retracement right now. Maybe we can see Ethereum come back down here to the 168. If we see that, guys, believe me, there's going to be a lot of people buying. Believe me. Tak, także teraz Kevin mówi, że Ethereum może robić małą właśnie korektę. Jeżeli zejdzie do poziomu 1,61, to bardzo dużo ludzi będzie kupować. Bro, ask them to drop a 7 if this makes sense. Wrzućcie tam 7, czy to ma dla was sens. If they're understanding, put a 7, okay? I mean. Of course, it's sense. Okay. Good, guys. I know it's sometimes kind of difficult with the translation, but I hope you guys really understand, okay? So people are asking about other altcoins. Guys, it's the same principle for every cryptocurrency. That's what's the beautiful thing about this. If you guys understand this in Ethereum, or you guys can apply it to Bitcoin, you guys can apply it to any cryptocurrency, okay? Także moi drodzy, no tam pytacie o altcoiny, także Kevin mówi, że jeżeli nauczycie się dobrze tego narzędzia, to możecie go używać na każdej innej kryptowalucie. Jest ich 8300, więc jak najbardziej, no wszędzie to działa. Right. Translate is perfect, amazing. So guys, yeah. So I found down only a small impulse in retracement, and all I did was look at the extensions and look how crazy. I mean, look how price from entry here went like directly in a freaking rocket all the way up to 168. But crazy how it reacted here, went back down,
guess what? You can do this here over and over again. You can do another extension here, keep extending, right? Tak, także Kevin wam tutaj jeszcze raz pokazuje, jak cena bardzo ładnie przebiła nam żółtą linię, przyszła ją przetestować, czyli to była nasza korekta. Mogliśmy od tego momentu rozciągnąć nasze FIBO i zobaczcie, jak pięknie, niczym rakieta, jak to Kevin określił, cena doszła do poziomu 1,61, tak? Teraz dotknęła poziomu 2,62. No to co, teraz będzie korekta i kolejny impuls. So if you guys really want to be ready for the next bull run, if you guys really want to become millionaires in this next bull run, or like for me, I'm planning to become my first 7 figures mark in this next bull run, right? Dlatego Kevin mówi, jeżeli chcecie uczestniczyć w kolejnym bull runie, a on chce w nim uczestniczyć i zamierza zarobić na nim 6-cyfrowe wyniki, no to musimy się skupić i nauczyć. So like if you guys really want to do it and you guys think this is kind of difficult, like don't worry, it's gonna make sense with time, and I can jump with you guys as many times as you guys want to explain this. But the point is, like if you guys think this is difficult, I mean, just go in the scalper, like really get good with scalper, because once you are good with this strategy and you add on extensions, you're going to become a beast trader. Także Kevin mówi, że jeżeli chcecie się tego nauczyć, a wcale nie jest to trudne, tak, to mamy do tego narzędzia, jakim jest na przykład Swipecoin Scalper, gdzie też, pamiętajcie, możemy handlować parę Ethereum, no i musimy się tego tylko nauczyć i możemy z tego korzystać cały czas. So guys, for me, what do I need to know to actually be making money trading, right? For me right now, I mean, if you actually use the 50 EMA, the 50 EMA is amazing. If you guys notice, I never take that 50 EMA from my charts. Never. Dokładnie, tak jak Kevin mówi, no tutaj mamy do tego świetne narzędzie, jakim jest Swipecoin Scalper, tak, używamy strategii tutaj, która opiera się głównie też właśnie na naszej żółtej linii EMie i no każdy z was powinien wiedzieć, czym jest żółta linia EMA. All right. So this is really important. This is really important that you guys never take the 50 EMA for granted, that you guys really look at the 50 EMA, because it's actually showing a lot. Look that it was keeping the 50 EMA here, and now it looks like maybe it's going to like touch it again and keep going up. Dokładnie, dlatego nigdy nie usuwajcie żółtej linii ze swojego wykresu, obserwujcie ją bardzo często, ponieważ cena, tak jak tworzy nam się właśnie taki bull run, często lubi przyjść, przetestować tą EMę, może teraz też tak się właśnie stanie i będzie to moment, gdzie osiągniemy ten poziom, na przykład 1,61 przetestujemy i będzie moment do wejścia w kupno. So if I go back again to the CoinTrader Pro, let's hope it works. I'm going to grab extension from the whole emotional market cycle, not from only one little piece of the chart, but from the whole story of Ethereum, from our history. I mean, from all history of Ethereum. Yeah. Okay. Yeah. Także Kevin tutaj mówi, że patrzy też na to ze strony całego wykresu Ethereum, jak się tworzy i dokąd my naprawdę możemy w przyszłości zmierzać i będą to duże kwoty. Right. So just use the same principle that you guys can use on a 5-minute chart, 50-minute chart. It also applies from the daily or the weekly, even the monthly chart. Możecie też tego narzędzia używać na wykresie 5-minutowym, 15-godzinnym, tygodniowym, jakimkolwiek chcecie. So, if you guys look at this, I just go same, guys. So I'm going to actually be measuring like the beginning of this impulse. This is where Ethereum was born. This is where Ethereum started, okay? Zobaczcie, tutaj Kevin teraz pokazuje, gdzie Ethereum zaczęło w ogóle, narodziło się tak i zaczęło rosnąć. So I grab from here to here, right? From here to here of the extension, and then all the way back down to the lowest point, which is here, right? To teraz zmierzy sobie właśnie ten impuls od samego dołu, jak narodziło się Ethereum, do najwyższego szczytu i będziemy mierzyć ten spadek, czyli tą korektę. So if we look at that, we start from here to here, click on again, and then bring it all back down to here. You see?
Tak, dlatego jeszcze raz zmierzymy od dołu do góry i to wyznaczy nam teraz extension. And look where the extensions take us, guys. No i teraz sytuacja się zmienia diametralnie, ponieważ zobaczcie, dokąd teraz sięga extension. So this being Ethereum, Bitcoin, not Ethereum dollar, this actually means that Ethereum dollar chart will go parabolic. This will go crazy nuts. This will go like crazy, all the way up. Także to pokazuje nam wykres paraboliczny i naprawdę Kevin przewiduje, że to będzie bardzo, bardzo duży impuls. Right. So if you guys notice right now, so from this first let me put this one. So from this first extension, only this one here, which is the 1.618. So you're pretty much like, oof, look at this. From here to here, this is like 400% potentially for Ethereum in the Bitcoin price. Tak, czyli na takim większym przedziale czasowym, czyli na wykresie jednodniowym, potencjalny pierwszy target, jaki będziemy mieć, to będzie poziom 1.61 extension i to jest około prawie 500% zysku. Right, but just keep on looking if this really goes parabolic, because every time a market cycle ends, another one begins, right? Yeah. Także zobaczcie, ten jeden cykl się skończył, prawdopodobnie zaczyna się drugi cykl. So look at this, guys. I mean, these are potential for the next bull run, and we are early. We are really early. Like, we are just getting started with this. Like, we are just getting started. So we are actually like in the early stage of it going up, right? Zobaczcie, to dopiero zaczyna startować. Zobaczcie, gdzie są te poziomy, a tak naprawdę teraz leży to, jak się to mówi, na ziemi. So this is where we want to see Ethereum in the next, like, let's say 12 months, let's say the most, like 24 months. I to są właśnie poziomy, gdzie chcemy zobaczyć Bitcoina w przeciągu roku. So this is all for Ethereum, yeah. Bitcoina. So this is all for me. Like, this is how I see Ethereum. This is how I actually trade. Like, I'm not keeping any secrets here. Yeah. Like, I actually show you like my exact way of looking at the market and like what I do every time to take a trade. Także tak wygląda Kevina trading. Za każdym razem, jeżeli podejmuje transakcje, kieruje się tymi samymi wytycznymi, tak? Czyli zniesieniem Fibonacciego i rozszerzeniem extension. So, if we already know that Ethereum is going to be this parabolic, all we have to do is just keep buying more Ethereum, right? Także Kevin mówi, że jeżeli zacznie się taki rajd, a on się właśnie zaczyna, to nic innego, tylko dokupować Ethereum. Because if we think like, if we don't think this big, if we only think, oh, maybe it's just only going to come back down here, right? I mean, come back up here. If it was only here, if it was only in this zone, guys, it's still a lot of return. Look, it's still 200%. That's a lot. Także tak jak Kevin pokazuje, przed nami wiele tych poziomów, każdy wiadomo chce wytrzymać jak najwięcej, ale zobaczcie, nawet na pierwszym poziomie mamy do wzięcia już 300% za chwilę. Ale trzeba być cierpliwym, jeżeli chcemy inwestować w kryptowaluty i mamy informację, żeby trzymać przykładowo przez rok, to trzeba taką założyć lokatę i trzymamy to przez rok. So guys, with this being said, I would recommend to dollar cost average Ethereum, don't sleep on Ethereum. Learn to trade Ethereum, because as Ethereum starts to keep going up, like, it can be like a lot more profitable than many altcoins. Ethereum is always king, but I mean, Bitcoin is always king, but Ethereum, guys, is really looking awesome for the upside. Także Kevin mówi, że jest wiele altcoinów, które mają potencjał, ale jednak Bitcoin i Ethereum są największymi i mają największy potencjał i naprawdę warto w nie inwestować i jeżeli nawet nic o tym nie wiesz, to zacząć się tym interesować, uczyć się i wtedy podjąć inwestycje. Okay, so guys, remember, for every dollar that Ethereum moves, you're making 10 pips. So that's a lot of money. Także pamiętajcie, że za każdy $1 ruchu na Ethereum mamy 10 pipsów. Yes, and
if you guys look at it in percentage, that's a lot too, right? It's 1% of your account for every 10 pips. If you guys use the normal like risk management, right? Także jeżeli używacie dobrze swojego ryzyka, no to można naprawdę tutaj fajnie też zarobić i są do tego możliwości. So, like, I would really, like, Ethereum right now in 2000 seems so normal. It seems like something that's really going to happen. So, like, let's don't sleep on this. Let's just keep trading Ethereum to the upside. If you have a portfolio, like, I would say dollar cost average Ethereum every week. That's what I'm doing. I mean, every week I'm buying whatever I can in Ethereum. I put in Ethereum because I already know that that's going to be making me more Bitcoin, right? Dlatego Kevin proponuje, no zacznijcie inwestować, ponieważ to w przyszłości nawet Ethereum handlując do Bitcoina da wam więcej Bitcoinów, tak? Także no to jest technologia i to wzrasta. Yeah, because all this means that if I drop Bitcoin on my Ethereum, like because I'm buying Ethereum with Bitcoin, right? Mhm. Like I'm putting, let's say, Bitcoin here, and this Bitcoin I put on Ethereum, when this goes up, right, in the bull run, this means that my Bitcoin is going to be worth more here. I'm going to have more Bitcoin. This was like this, but this is going to be like this, guys. This is going to look like that, right? Because I'm going to be having more Bitcoin just because knowing of Ethereum. Więc dlatego Kevin będzie handlował Ethereum do Bitcoina, że jeżeli teraz tutaj na dole postawi sobie jednego Bitcoina, tak, i zamierza to, no spełni się to, co zamierza, tak, to tutaj u góry będzie miał więcej Bitcoinów. Right. So just think of this. If I put, let's say, actually, I mean this one, 0.04 Bitcoin, Yeah. right? This can flip to 0.25 Bitcoin. Crazy. Także jeżeli teraz postawi jednego Bitcoina w cenie 0,044 i cena skoczy do 0,25, This is freaking crazy. to jest szaleństwo. It's freaking crazy. I mean, like, we control our emotions, but sometimes we can keep them inside our bodies, right? Freaking crazy, guys. I mean, all this means is putting Bitcoin is going to flip into more Bitcoin, right? So if I put one Bitcoin in here and it goes to 100%, I mean 500%, I mean at 5x your Bitcoin. One Bitcoin can become 5 Bitcoins only because knowing about Ethereum. Just because you know about Ethereum. Dlatego zobaczcie, no teraz jeszcze raz Kevin mówi, jak tutaj postawi jednego Bitcoina, tak, na tą parę walutową i będzie czekał i wzrośnie to o 500%, no to będzie miał 5 razy więcej. All right, so guys, with that being said, I hope this was like of your, I mean, I hope you guys took advantage of this. I hope you guys learned. I hope you guys actually take advantage of this news wave. And I will be here for a couple minutes if you guys have any questions. If you guys have any questions that you guys want to know, right? Także Kevin w taki sposób chciał wam to właśnie przekazać, jak on to widzi, jak on się tym zajmuje. Jak macie jakieś pytania, to jeszcze wpiszcie tam w komentarzu, możemy zostać kilka minut. Może Grzegorz, ty byś tam już przetłumaczył, bo ja muszę odpalać moją sesję Go Live, bo mam małe spóźnienie. Ale Kevin, thank you man, I must go to my Go Live, but thank you so much. Greg translate some questions. Don't worry, bro. But thank you so much, bro. It's amazing. Yeah. Amazing. Yeah, if someone can help me understand the Polish questions, guys. If I go to Poland, I hope some of you teach me Polish. Hey man, we're waiting for you. And this time we won't come to you the same. Awesome, bro. If you guys come to Costa, I'll try and teach you guys Spanish. Yeah, but thank you, man. Greg translate. Thank you so much. Thank you, bro. Yeah, no problem. Dziękuję, Roman. Tak więc te osoby, które chcą iść na Go Live na Romana, to jak najbardziej zapraszamy, tak, tam Swipecoin Scalper, dzisiaj będzie aplikacja Swipecoin w praktyce, podstawa, and let's back to the questions. I hope you can hear me, Kevin, and I can hear you amazing, bro. Yeah, no problem, perfect. There was somebody was asking, do you have any thoughts on Tezos? I think you covered a bit of Tezos. Pesos?
Yeah, somebody was saying. I mean, it's saying here. Do you have any thoughts? What are your thoughts on Tezos? What is the question again? Sorry. What are you thinking about Tezos? I mean, what am I thinking about Tezos? I think Tezos can double maybe in this bull run, maybe more. But I really see Tezos $5, $6 is normal. Is nothing wrong. I mean, yeah, I don't know if Tezos hits stop loss. I mean, that's normal if you guys don't go crazy with Tezos. It's nothing great. It's actually the second point of entry right now. yeah, let's bring this setup because the people are asking over here. I mean, about the stop loss. So everything is on the pickup. Also, bro, I saw someone asking me about the Telegram? about the Telegram and the entries and all we're doing in Telegram, right? So yeah. the links and the charts we send on Telegram, guys, these are not entry points. Okay? Tak więc chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę no, te linki, które wam wysyłam tutaj na naszym kanale na Telegramie, tak, to nie są miejsca wejścia dokładnie, tak? To po prostu So if tam... Okay, I'm sorry, bro. I'm sorry. That's fine, no problem. I done, so it's good. Okay, so like if I send something like this on Telegram, like if you guys understand what I'm putting and you guys take your own trade, awesome. But this is not a trade I'm sending to you guys to enter. Tak więc no, ja chcę to uświadomić, tak, że jeśli wysyłam czego rodzaju taki setup, tak, taką informację, tak, to nie jest do końca powiedziane, że tu masz automatycznie wchodzić, tak, ale jeśli jesteście w stanie zrozumieć to lub podjąć transakcję, wygrać, świetnie, tak, niesamowicie, ale to chodzi o punkt mój widzenia, jaki ja widzę ten rynek na ten moment. So, like the actual trades are sent on PipTalk, right? So if you guys want to have my actual entries, you guys go to my PipTalk. You guys can find me as Kevin Barquero here on PipTalk. And when I send a trade, it looks like this. Tak więc zobaczcie, no całe tak naprawdę szczegóły, tak, dokładne cena wejścia i cena wyjęcia zysków, tak, i stop loss są na moim PipTalku, na kanale PipTalk, czyli już dla aktywnych partnerów Akademii, tam są dokładne szczegóły. Tutaj widzicie tylko analizę, to jest otwarte dla każdego ten kanał Telegram, który wam podałem. Right. So, I mean, that's like all the entry points, we put them here. Look. So this was Ethereum, entry, stop loss, take profit. I'm actually putting in English for you guys as well. Nice. Okay. Tak więc zauważcie, no wszystko jest na PipTalku, tak? To już jest wersja dla tych osób, które już płacą za wartość, tak? Oni dostają wszystko na tacy dostosowane do nich w języku angielskim i również w hiszpańskim, tak? Tak więc wszelkie szczegóły odnośnie setupów, jak je egzekwować. Yeah, so like I put the updates also. It says Ethereum over 180 pips in profit, cover your entries. So I also put the updates for you guys in English on my PipTalk. Tak więc aktualizacje, również na bieżąco Kevin aktualizuje, co się dzieje z danym setupem, tak więc to nie jest tak, że on wrzuca setup i tego nie rozgrywa, tylko rozgrywa i nad tym czuwa i podpowiada, kiedy się bezpieczyć, kiedy wziąć zysk, kiedy on uważa, że po prostu należy zrealizować zyski, tak? Right, so this is how a trade looks like. So it says Ethereum buy market, entry, stop loss, take profit, right? The same. Tam jest, zobacz, w taki sposób wygląda setup wysłany, no, pomysł handlowy, tak, nie musicie tego brać, ale oczywiście możecie jak najbardziej się tym wzorować, tak, i wszystkie poziomy wejścia, poziomu stop loss i poziomy potencjalne tych profitu pierwszy, drugi, trzeci są dla nas napisane na tacy, wszystko jest gotowe. So, like all we're doing in Telegram, guys, when I send, let's say, an idea like this, right? This is not an actual like trading idea for you guys to enter. This is what I'm expecting the chart to do. And if it confirms my analysis, I'm going to be sending it in the PipTalk, but this is not entries. A więc no zauważcie, tak, ja wysyłam tylko tak naprawdę mój pogląd na to, co ja uważam, że rynek zrobi. Tam, jeśli tam cena dojdzie w to miejsce, w moje strefy, tak, wtedy, jeśli ja widzę okazję do setupu, podsyłam to już na mój PipTalk, tak, który widzieliście wcześniej, dla aktywnych partnerów Akademii i tam macie już dokładne ceny wejścia, ceny stop lossu i ceny wzięcia zysku. To jest tylko taka ogólna informacja, że my dajemy wartość z zewnątrz dla każdego, który może dołączyć. Tak? Okay. So, yeah, so we made this Telegram for keeping up with all the
all the community that we have. I actually have an English channel now, but I haven't started using it because they never made my file. I'm gonna make it myself. Don't worry, I'm gonna make it. And like, if you guys really wanna like learn from me and start trading live with me, like guys, I would recommend you guys go on Binance. I don't know if Binance works, guys, on Poland, but I hope it does. Yeah, It does? Yeah, it Good. works. Good. So like, if you guys want, I can teach you guys Binance features. Okay, this is like the best for me, like the best platform like I use right now. This is the account I started. This account I started it on Go Live with like $50. Like, I took it to 80. Now it's in 120, and I'm plan of taking this to 10,000, doing it live on Go Live. Okay. Więc to nie wiem, czy Binance tutaj działa dla nas, dla Polaków, tak, ale wiemy, że działa dla nas, tak, więc tutaj Kevin na swoim Go Live, tak, robi taki mały jakby challenge, tak, czyli od $50 niedawno zaczął już, zbudował na ten moment $120 i zamierza na żywo, na swoich sesjach pokazywać, jak to będzie wzrastało do 10 000, będziecie widzieli naocznie, jakie transakcje podejmuje, również razem z nim, tak, uczyć się i przede wszystkim też mieć możliwość podczas tej nauki zarabiać, bazując na jego doświadczeniu, tak, więc to jest fenomenem tej platformy. Right. So yeah, pretty much that, guys. So if you guys go in English, look, if you guys go in English, I'm gonna show you. So this is my Go Live. So I'm mainly on the Spanish side. I don't know if they don't want me to teach in English because I've told them I've told them multiple times, hey, when am I ready to start? Hey, when am I ready to start? They never gave me an answer, but I can actually start going live. And if you guys want me to do a session for you a week, I can go live for you every Saturday. If you guys want, we can arrange. I actually have so if you go in English, go on not DCX. It's on Swipe Coin here. So go on Swipe Coin, and you guys have here my English. So it says Español crypto trading, but it's actually my new English. So I'm going to tell them to change this. I'm gonna put like live trading analysis. I'm gonna put that. And yeah, I mean, I can go live with you guys. This is my English channel. I haven't used it like ever. I never used it, to be honest. But yeah, I can start going live with you guys if you guys want, every week, once a week. We can even change the schedule, but for me, Saturday right now is the best. So if you guys can work on Saturday, let's do Saturday. Yeah, I mean, the Roman is doing Saturday sessions as well, so maybe at some point, once a month, maybe you can jump off on the Go Live sessions, or maybe awesome, your channel, Polish channel, so like with translation, so like extra value for the customers. Of course, bro. So jest bardzo otwarty. What? I will just translate them what you've been saying about the don't worry. classes. Tak więc wiadomo, Kevin natywnie oryginalnie mówi w języku hiszpańskim, tak więc tutaj jeśli poziomo chodzi o edukację, dla wielu osób może być to nie do zrozumienia, tak, ale jeśli chcecie, tak, to jest jeden taki ukryty w cudzysłowie kanał angielski, tam gdzie Kevin jeszcze za bardzo nie zaczął jeszcze tam działać, tak, ale w sobotę ma w cudzysłowie wolną, tak więc no wiadomo, Romek też robi sesję w sobotę, tak więc myślę, że tutaj dużo osób jest zainteresowanych tym, żeby też Kevina zrozumieć, żeby Kevina mieć tą już ekstra wartość, tak więc tutaj myślę, że jakaś współpraca się nawiąże i albo u Kevina, albo u Romana będzie sesja taka wspólna z tłumaczeniem na żywo, ich poglądy, tak więc tutaj możecie się tego spodziewać w przyszłości. Right. So yeah, so like Charlie and I'm actually going to tell them if we can have a joint channel with Charlie, because Charlie's a freaking beast. I don't know if you guys know Charlie Del Sol. He's from Spain, and we've been killing it, guys. I mean, January was my best month ever trading, in terms of results, pips, even amounts of money. But the point is that, yeah, guys, we want to keep this like, how's it called? This like, yeah, like discipline rhythm, like this, like we want to do it every week. You Consistent. Like thousands, consistency, like thousands of pips a week. That's what we want, right?
Tak więc no, Kevin mógł powiedzieć tam ze swoim partnerem, znaczy partnerem, edukatorem, tak, również, który mówi w języku hiszpańskim, tak, mieli najlepszy styczeń w ich życiu, tak, w życiu Kevina, tak, jeśli chodzi o rezultaty, jeśli chodzi o ilość pipsów i również ilość pieniędzy oczywiście, tak, tak więc oni chcą utrzymać tą konsekwencję w utrzymywaniu takich rezultatów, tak więc no, bardzo dużo wartości, nie chcę, abyście już przegapili to wszystko, co się dzieje w świecie kryptowalut, ponieważ no, ta informacja na pewno była interesująca, gdzie to zmierza, ale podczas tej drogi na szczyt, w cudzysłowie, tak, można złapać bardzo dużo pipsów w drodze właśnie tych korekt, tak? Więc tutaj jak najbardziej. Okay, it was amazing to have you on once again. Good, bro. I mean, different price, same charts, but more people are joining on board, and it's like crypto wave is crazy real in Poland. It's becoming really popular, and as long as and DCX platform is growing like crazy. So we are super grateful to to have you on and have the ability to learn from you straight from you. Don't worry, bro. Every time you guys need me, I'll be there. You guys already know. I love Poland family, and I gotta say that one thing I love about you guys is you guys are just really like united family. You guys really care about cryptocurrency, and guys, believe me, you guys can count on me. I will never let you down. I'm not going anywhere. I'll see you guys in Poland this year. I really want to go to Europe, and we'll see you guys there. Tak więc no, dziękuję Wam serdecznie, że tutaj zjawiliście się. Zawsze jestem dla Was taki, uwierzcie mi, no nie zawiedziecie tutaj. Ja jestem tutaj, żeby Wam pomóc w każdym razie, kiedy będziecie potrzebować pomocy, jestem chętny wskoczyć na Zoom. And yeah, for sure I will speak with Roman and let's do this Saturday Kevin and Roman session at some point with translation, and all the people are getting crazy. So yeah, I will speak with Roman, and yeah, maybe once a month or something, extra session will be great, because normally on Saturday he's saying like, I'll go live for you guys. This Saturday I'll go live for you guys on 11 a.m. EST. That's 10 a.m. my time. Okay. I don't know what time it is in Poland, but I will go live for you guys. I'm going my first session in English. I'm gonna do it for you guys. I never done an English session ever, because as I said, they never put my freaking channel. But the point is, I'm gonna do it. I'm gonna do it for you guys, okay? No więc świetnie, no Kevin właśnie zapowiedział, jeszcze tego nigdy nie robił, tak, nie pozwolili mu tego zrobić, ale w tą sobotę o 17 czasu polskiego będzie sesja z Kevinem w języku angielskim. Może Romek dołączy do niego, tak, jak znajdzie czas, myślę, że na pewno tak i będziemy to. Maybe Roman might have a chance to join you and make it easier. Like English, Polish will be great. You're gonna have like many more students, and obviously, yeah, the value is here. The people are grateful, so obviously we need it. We're gonna speak with Picasso and Ivan. Let's get it, fam. Let's get it, familia. All right, see you guys on Saturday then. Thank you so much for your time. I appreciate it a lot, and let's keep getting the bags, family. Let's keep making money. Tak więc życzę trójkę w komentarzu dla Kevina. They're gonna put some free for you, Kevin, for your time, for your energy, and everything what you do for us, for the value especially. And see you Saturday. We speak with Roman and make these things happen. See you, bro. Family is growing. Take care. We look forward for your Chairman 10, bro. Come on. It's already Let's done. Close that thing. It's just the matter of the numbers. Get it, man. Come on, bro. You deserve it. You already know. He fucking deserves it. You guys know. You deserve it. I hope to see you, Love you, bro. And we're gonna make it big, yeah. See ya, man. Bye-bye. Tak więc dziękujemy Kevinowi, jak widzicie, niesamowite informacje na żywo, na bieżąco, za to, że tutaj jesteście i rozwijacie tą familię, jest potekstowane, jak każdy z nich, tak, jak Iwan, Picasso, czy Kevin, czy Nick, aktualnie co się dzieje, tak. Mamy też również na myśli innych edukatorów nowych, ponieważ ramówka DCX stale się rozrasta, tak więc no, my jeszcze ich nie znamy i oni nas jeszcze nie znają, ale na pewno pracujemy nad nimi, aby po prostu przywieźć coraz więcej wartości Wam odnośnie układów harmonicznych, odnośnie altcoinów. Mamy specjalistów, którzy dołączyli do platformy. Wiemy, że również handel na opcjach binarnych odnośnie Bitcoina też jest planowany w naszej platformie, tak więc
no te osoby, które są razem z nami, wiedzą, jaka jest tutaj wartość, wiedzą, co nadchodzi i wiedzą, jakie są tutaj gotowe analizy również dla nich przygotowane. Tak więc to Kevin właśnie bardzo mocno wyjaśnił, tak więc dodatkowa wartość jest już w platformie, tak więc mam nadzieję, że tutaj było to dla Ciebie wartościowe. Jeśli byłeś po raz pierwsza, to nie ma problemu. Zgłoś się do osoby, która Ciebie tutaj zaprosiła, zacznij swoją przygodę. Pamiętaj, masz 7 dni gwarancji, jeśli coś Ci się nie podoba, nie ma problemu, zawsze możesz zrezygnować, ale no, nie uważam czegoś, tak naprawdę ocenienie czegoś bez braku próby, tak? Ja podjąłem swoją próbę nie od dziś, już 3 lata temu rozwijałem ten projekt w języku polskim, jak nie wiedziałem nic w języku polskim, tak, ale wiedziałem, że to ma sens i ma potencjał. Widzicie, jaki potencjał ma Bitcoin, jaki potencjał ma Ethereum, tak więc nie wiem, czy jest lepszy potencjał czegokolwiek w dzisiejszych szalonych czasach niż bycia w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie w świecie kryptowalut z ludźmi, którzy się wspierają i idą w jednym kierunku. Tak więc dziękuję wszystkim liderom, dziękuję wszystkim zespołom, które się tutaj zgromadziły, ponieważ robimy to otwarte, aby ta cała społeczność kryptowalut akurat w tym momencie wzrastała bardzo mocno i z mojego doświadczenia mogę po prostu powiedzieć, że Polacy bardziej skłaniają się ku światu kryptowalut niż rynku Forex czy innych, tak, ale tutaj bardzo fajnie, że mamy Romka w końcu, jednego z nas, tak, i również Wy możecie też być kolejnym edukatorem, jeśli zechcecie. Tutaj miejsca dla nikogo nie brakuje, a wręcz przeciwnie. Tak więc jest co robić, jest się czego uczyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli profitowe zyski, profitowe transakcje, profitowe inwestycje. Tego Wam życzę serdecznie i bądźcie w kontakcie, obserwujcie się, bo na pewno my nie będziemy się zatrzymywać. Świat krypto nigdy nie śpi, tak więc Ty również nie śpi, nie przegap tego momentu. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych specjalnych spotkaniach, które będziemy planować, będziemy informować. Tak więc mam nadzieję, że bezpiecznie jesteście w swoim domu. Dobranoc, dzień dobry, albo jakąkolwiek macie tę porę dnia, roku lub nawet i nocy. Trzymajcie się, do usłyszenia i powtórka będzie również tam gdzieś tam rozesłana pomiędzy liderami. Dajcie znać sobie. Hej, hej.